Zastanawiałeś się kiedyś, jakby wyglądała gitara do grania metalu dla Smurfów? Witam Was serdecznie na Overdrive Fan Studio. W dzisiejszym materiale zapraszam do prezentacji najnowszej propozycji od Epiphone Flying V70 w kolorze Miami Blue. No jestem bardzo ciekawy, myślę, że Wy również. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i za czołóweczko zaczynamy. Słuchajcie, no to jest materiał zaproponowany przez jednego z widzów, który no właśnie, no nie powiem, że true, ale no prosił, czy mogę nagrać materiał tej fałki, bo jest po prostu czaderska. Wiecie, że nie jestem jakimś fanem fałek, chociaż coś Wam wyjaśnię pod koniec odcinka. No ale jak zobaczyłem niebieską fałkę, no to po prostu tu parsknąłem śmiechem, bo wiadomo, fałka zwyczajowo kojarzy się z cięższymi klimatami, chociaż też niekoniecznie. A stwierdziłem, a w sumie co mi szkodzi, chętnie wymatam, to takie połączenie właśnie moich gustów kolorystycznych z kształtami totalnie nie pode mnie. No ale słuchajcie, jest. Słuchajcie, czytając tą specyfikację internetową, wydaje się to być bardzo przyjemne. Korpus z mahoniu, gryf z mahoniu wklejany. Tutaj zobaczcie, jak ten kolor przepięknie wygląda, nawet jak jest to wszystko polakierowane. No po prostu wszędzie jest niebiesko. Podstrunica z hebanu. Dwa humbakierki w metalowych puszkach, wiadomo, stały mostek, dwie głośności ton, jak dla Flying V by powiedzmy mogło to wyglądać. Przełącznik trójpozycyjny, no i naprawdę prezentuje się ta gitarka czadersko. Mamy tutaj radius 12 cali, siodełeczko gra w techa. Dodatkowo w pakiecie otrzymujemy gigback, taki w sumie, nie wiem jaka tu jest pianeczka, no może z paręnaście milimetrów, całkiem spoczko się to tutaj nam mieści. O. Nie ma, nie, naprawdę ładnie to się prezentuje. Nie ma tutaj żadnego ciężkiego case'a, tak jak w przypadku Coriny, która już zresztą na kanale była. Klucze Groovera, oczywiście gitara wykonana jest w Chinach, jak znaczna część Epiphone'ów, jak nie wszystkie w tym momencie. No wizualnie, nie licząc koloru, oczywiście nie licząc koloru, gitara prezentuje się naprawdę zacnie. Tutaj nie ma żadnego fuck-upu, nie ma żadnego bebolu. Ładnie, estetycznie jest to wszystko wykonane. Nie ukrywam, że nie. No może gdzieś tam te proszki, gdzieś tam jakieś momenty mają do dotyszczenia, ale ogólnie raczej spoczko. No a jeśli chodzi o, słuchajcie, wagę, no to poniżej 3 kg i to takie 2880, coś tego typu, fałki się nie mierzy, nie waży łatwo, więc mimo wszystko jest leciusieńka. Możemy jeszcze sprawdzić ewentualnie, czy gitara nurkuje, jak się ją na pasku zawiesi. I teraz kwestia gryfu. Tutaj jakże pięknie producent napisał, że siodełeczko jest 24,9, ale no niby 43, no to tak się zgadza, 43, więc niby dużo, ale nie jest gryfik gruby. Na pierwszym progu 22, na 12 progu 24, więc w sumie jak na takiego, powiedzmy, Gibsonowatego ze stajni Gibsona, no bo wiadomo, Epiphone podlega pod Gibsona, no to spoko. To spoko. Firebird, którego ostatnio miałem, Epiphone'a, był znacznie grubszy. No i co? Oprócz tego, że oczywiście nie umiem z nią dobrze siedzieć, tu sobie jakoś wokół nogi ją łop kręciłem i tyle. Grać gra. Ciekawe, czy to w ogóle ktoś zna.
Napiszcie w komentarzu, bardzo jestem ciekawy, czy po tym riffie ktoś kojarzy ten numer. Oczywiście podpowiem, to nie jest basket case na klinie. No i co wy na to? Proszę Państwa, tak to wygląda. No, ogólnie gitara, tak abym powiedział, ani nie jestem zachwycony, ale nie jest to totalny chłam. W sumie do grania na stojąco? Spoko. Wiecie co, jest taki dziwny moment, wiem, że to się może wydawać wam absurdalne, ale naprawdę ten kolor robi robotę. Po prostu jak się tą gitarę trzyma, to gęba się cieszy i nawet jak jakieś mankamenty są, to fajnie, to przechodzi po prostu one tak zarazem, nie no słuchaj, wiem, że tutaj mógłby być trochę inny gripik, mogłaby lepiej wybrzmiewać, lepiej grać, ale jest dobrze. Zobacz, jaki ma ładny kolor, nie? To takie różne dziwolągi w głowie się przekręcają. Jakby mnie była czarna, no to myślę, że by mi tyle radości nagrywanie tego materiału nie sprawiło. Teraz malutki przesterek. Fajnie, nie? Dur z molem. No dobra, przester. Oczywiście lane IRT Studio, tak jak większość materiałów. Ciekawe, czy to w ogóle ktoś też poznał, nie? Powiem wam,
paw, jakby nie grzmoci to najlepiej. Ale mimo wszystko przyjemnie, bo patrzcie, teraz jestem na full. Normalnie to mój wzmacniacz, wiecie, na tych ustawieniach to po prostu pioch nad piochem. Zobaczcie, co moja ręka nie wiadomo skąd zagrała. Nawet nie byłem pewny, czy dobrze gram. Miałem zupełnie inne podejście do niej parę dni temu. Wiadomo, no kto tam chce co zagrać. Ja to wiadomo, że mogę zagrać. Splitów tu żadnych nie ma. No te przystawki faktycznie najmocniejsze nie są. Teraz byłem laneja na fulla. Czasami, a normalnie jak gram wam, to jest typu taka 6, 7, czyli coś tego typu. Jak się złapie porządnie, przyłoi, to gdzieś tam tu ładnie gra. No powiem wam tak, ogólnie tutaj kolor naprawdę robi robotę. Mi oczywiście na dzień dobry się ze Smurfami po pierwsze to skojarzyło, stąd ta czołówka, aczkolwiek oczywiście kolejnym numerem, o którym sobie pomyślałem, jak zobaczyłem to jest oczywiście słynny kolor z pierwszej płyty zespołu Weezer. No, You Get Weezer, takie były kiedyś trendy, więc to jest ten niebieski kolor. No i wiecie, jestem dzieciakiem, byłem dzieciakiem z lat 2000, no to ten numer myślę, że większość z was, mniej więcej w moim wieku, powinna kojarzyć. To tak mnie wzięło trochę na sentymenty, zainspirowany tym kolorem. Zobaczcie, jakby ta gitara miała zupełnie inny kolor, to bym zupełnie pewnie wam co innego zagrał i inaczej by to wszystko wyglądało. Jeszcze mimo wszystko wiecie, co mnie kusi. Mój słynny basket case, bez którego no też mało jest filmów bez basketa.
basketa to sobie pogram na innej gitarze i powiedzmy osoby bardziej ogarnięte w temacie mogą to potraktować jako mały spoiler. No powiem wam tak. Przyjemna zabawka. Teraz by trzeba było pogdybać odnośnie ceny. Ponieważ ta gitara kosztuje około 3000 zł. Tam dosłownie, jak dzisiaj sprawdzam, 2950 jest taka cena. Ta dwójka tutaj dobrze robi robotę, bo jakby było 3, gdzie ogólnie mnie strasznie boli, jeśli chodzi o gitary robione w Chinach, które kurde kosztują, nie wiem, 6000, nie? Tak jak Firebird, ten pierwszy niebieski, którego miałem 6 koła, no to wiadomo tam technologia zrobienia, osprzęt, ale to Chiny i 6000 strasznie boli, nie? Strasznie to boli. Już te 3000, no okej, ale sami wiemy, że można kupić meksykańskiego Fendera albo nawet czasami jakąś lutniczą gitarę w tej cenie gdzieś tam używaną. No tutaj te 2950 to taka trochę mega górna granica. No jakby to była czarna fałka, to bym za nią tyle nie zapłacił. Natomiast ta niebieska w jakiś sposób jest to wytłumaczalne, no bo jest to coś wyjątkowego, chociaż uważam, że fajnie było, jakby taka gitara kosztowała 200, 2200, nie? To była taka uczciwa cena. Tak mi się wydaje, bo to nie jest najwyższej klasy instrument, ona nie jest warta tych 3000 zł, tak jak gdzieś tam to moje obycie gitarowe jakieś jest, ale no myślę, że wśród Epifonów wiele gitar nie jest warte swoich kasyn, bo jednak za to logo gdzieś tam płacimy, a nasza ulubiona firma jeszcze niebieskiej fałki nie wymyśliła. Tutaj też w ogóle możecie się bardzo dziwić, że kolejna fałka, no tutaj tak, tutaj ten kolor to jest argument, dla którego ta fałka jest. Co prawda nie wiem, jaka będzie kolejność, ale czeka nas w najbliższym czasie na pewno jeszcze taka fałka. Nasza polska Menzingerowa fałka. To jest jedna z tych rzeczy, które przywiozłem po wizycie z fabryki. No to nawet jak się w łapę bierze, to po prostu czuć, że to waży i to już jest kawał gitary, no ale no za 3000 tej gitary się nowej nie kupi, także jeszcze troszeczkę nas czeka materiał na ten temat. No, gdyby to było niebieskie, to by była, słuchajcie, fałka perfekt, no ale customowo sobie możecie zamówić taką niebieską. No ale ja wziąłem taką z uwagi na rozszerzenie wypożyczalni. No ale to już jest inny temat. Moi drodzy, dajcie znać, co wy myślicie na temat tego cuda. Czy w ogóle, nawet do mojej Abby powiem wam, że mogłoby to całkiem ładnie pasować. Chociaż tyłem jeszcze, wiecie, no zrobił, trochę tam może światełka trzeba by podpiłować. Progi można byłoby troszeczkę bardziej wypolerować. No i te przetworniki, one są takie, coś mi w nich brakuje, takiego strzała. No chyba, że ktoś lubi tego typu brzmienie, to jest ok. Ale może jakieś fajne przetworniczki, ktoś z moich przetwornikowych kolegów by mi chciał do tego wykonać. Może by to się znacznie lepiej ostatecznie prezentowało. No ale no, to wygląda i tyle. Nie wiem, dajcie znać, co wy sądzicie na temat tej gitarki. Ja, mówiąc szczerze, myślałem, że kupię, nagram o niej materiał, wytestuję i pewnie ją zwrócę, jak mi się nie spodoba. I tak myślałem, że będzie, ale sam jeszcze nie wiem. Tak czy inaczej, jeżeli byście chcieli, to wbijajcie na Muzyczne Graty. Może zdecyduję się ją jednak zostawić. Jakby będzie chętny, no to tym bardziej. A jeszcze napiszecie w komentarzu podczas składania formularza, nie wiem, I'm Blue, to jeszcze wam 10% rabaciku dam na wypożyczenie tej gitarki. Jakby ktoś chciał się ten miesiąc, te 3 miesiące pobawić, o ile, tak jak mówię, zdecyduje się, żeby ją u mnie pozostawić. Bo sam jeszcze nie wiem. No i to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego jakże śmiesznego materiału. Dziękuję serdecznie patronom kanału, a was zapraszam do dalszego śledzenia losów Overdrive Fan Studio i życzę wam wspaniałego dnia czy tam wieczoru. No nie, ten kolor poprawia humor. Koniec i kropka. Tyle. No, to jeszcze raz trzymajcie się i pa!